Nazywam się Anna Imianowska i chcę przedstawić aplikację mobilną Szast-Prast. Aplikacja ta jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Ma za zadanie ułatwić podział i egzekwowanie wykonywania obowiązków domowych poprzez wprowadzenie elementu gry. Członkowie rodziny wykonują wybrane zadania i otrzymują za nie punkty, które mogą następnie wymienić na nagrody w realnym świecie. Przedstawię teraz krótki trailer aplikacji. Aplikacja Szast-Prast jest utrzymana w żywej, pozytywnie się kojarzącej kolorystyce. Wszystkie rysunki oraz typografia zostały wykonane ręcznie, co nadaje aplikacji indywidualny charakter i wyróżnia ją na tle innych tego typu realizacji. Uproszczona, komiksowa stylistyka ma wywołać pozytywne skojarzenia z grą czy kreskówką. Główny ekran aplikacji jest podzielony na 3 zakładki: rodzina, zadania oraz nagrody. Znajduje się na nim również ikona menu, dzięki któremu możemy przejść do pozostałych funkcji aplikacji. Zakładka rodzina zawiera listę wszystkich użytkowników aplikacji, czyli członków rodziny. W aplikacji Szast-Prast użytkownicy nie mają swoich indywidualnych kont, ale mogą korzystać z aplikacji równocześnie. Pozwala to na włączenie do zabawy również najmłodszych członków rodziny, którzy nie mają jeszcze własnych urządzeń mobilnych. Mogą wybierać dla siebie zadania i zbierać punkty, np. na telefonie rodzica. Po lewej stronie ekranu znajdują się awatary poszczególnych członków rodziny oraz ich imiona lub niki. Obok nich, w środkowej części, widać symbole wybranych przez nich zadań wraz z możliwą do otrzymania ilością punktów. Po prawej stronie znajdują się odznaki z wypisaną ilością punktów zebraną dotychczas przez użytkownika. Odznaka w kolorze żółtym oznacza, że użytkownik może już wymienić punkty na jedną z możliwych nagród. Natomiast odznaka szara znaczy, że musi zebrać jeszcze więcej punktów. Zakładka zadania jest zbudowana w analogiczny sposób. Widzimy tu ikony zadań, ich nazwy oraz ilości punktów, które można uzyskać za jej wykonanie. Podobnie wygląda również zakładka nagrody. Odznaki prezentują ilość punktów konieczną do otrzymania danej nagrody. Odznaka w kolorze żółtym oznacza, że któryś z użytkowników zdobył już wystarczającą ilość punktów na daną nagrodę, a odznaka szara, że nikt nie może jeszcze tej nagrody dostać. Aplikacja Szast-Prast działa w 2 trybach. Pierwszy z nich to tryb użytkownika, widoczny obecnie na ekranie. Drugi to tryb rodzica. Możemy zalogować się do niego, wybierając odpowiednią opcję z menu. Dzięki logowaniu za pomocą hasła, dostęp do trybu rodzica mają jedynie uprawnieni członkowie. W trybie rodzica również znajdują się zakładki zadania i nagrody oraz zakładka ustawienia. W zakładce zadania rodzic widzi wszystkie zadania będące aktualnie w puli. Może je usuwać, klikając przycisk obok nazwy zadania lub dodawać nowe, klikając na plus w dolnej części ekranu. Pojawia się wtedy okno tworzenia nowego zadania. Rodzic nadaje mu nazwę, podaje ile będzie warte punktów oraz wybiera ikonę. Stworzone zadanie pojawia się w puli zadań do wyboru. Zakładka nagrody działa podobnie. Rodzic może usuwać nagrody z listy lub tworzyć nowe. Na ekranie tworzenia wpisuje nazwę nagrody oraz jej wartość. Zakładka ustawienia służy do zarządzania aplikacją. Rodzic widzi w niej listę wszystkich członków rodziny. Może usuwać istniejących członków lub dodawać nowych. Po zjechaniu do końca listy pojawia się również opcja zmiany hasła.
Klikając w ikonę plusa przechodzimy do ekranu tworzenia członka rodziny. Najpierw trzeba nadać mu imię bądź nick. Następnie przechodzimy do ekranu tworzenia awatara. Klikając strzałki po obu stronach głowy, zmieniamy wygląd twarzy postaci. Możemy również dopasować jej kolor skóry. Ikony na dole pozwalają na przemieszczanie się między trybami edycji, wyboru głowy, włosów oraz dodatków. Nasz nowy awatar jest gotowy. Jak zatem wygląda korzystanie z aplikacji Shastprast? Kiedy rodzice stworzą już listę zadań oraz nagród, użytkownicy mogą wybierać zadania, które chcą wykonać. Po kliknięciu w zadanie na ekranie pojawia się lista członków rodziny, z której należy wybrać odpowiednią osobę. Zadanie natychmiast pojawia się na jej liście zadań na ekranie głównym. Aby potwierdzić lub odrzucić jedno z wybranych przez siebie zadań, należy kliknąć w swojego awatara. Pojawia się wtedy okno szczegółów użytkownika wraz z listą zadań. Można oznaczyć zadanie jako wykonane bądź je odrzucić. Zanim użytkownik otrzyma należne za zadanie punkty, wykonanie zadania musi zostać zatwierdzone przez rodzica. Na jego koncie pojawia się przycisk potwierdzania zadania. Kiedy użytkownik uzbiera wystarczającą ilość punktów, może wybrać sobie nagrodę. Przyznana nagroda pojawia się na ekranie rodziny w miejscu punktów użytkownika. Jest tam ona, dopóki rodzic nie potwierdzi jej przyznania na swoim ekranie nagród. Wówczas użytkownik może znowu zbierać punkty na kolejne nagrody. Podczas korzystania z aplikacji użytkownicy mogą zobaczyć statystyki z całej dotychczasowej historii użytkowania. Brana pod uwagę jest łączna suma zdobytych punktów, ilość wykonanych zadań oraz średni czas wykonania zadania. Można również zobaczyć historię wykonanych zadań do 5 zadań wstecz. To już wszystko. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Justyna Maślanka i zapraszam do obejrzenia przygotowanej przeze mnie prezentacji projektu aplikacji do ćwiczeń wokalnych na Nanei. Pierwszym krokiem jest personalizacja aplikacji. To ważne, by ćwiczenia wokalne były dopasowane do naszej skali głosu. Po określeniu płci mamy możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie zakresu dźwięków lub pozostawienia zakresu domyślnego. Pod ikoną żarówki na żółtym tle kryje się wskazówka, aby wybrać taki zakres dźwięków, w obrębie którego jesteśmy w stanie śpiewać bez większego wysiłku, swobodnie. Jest też możliwość zbadania swojej skali. W tym celu należy powtarzać kolejne usłyszane dźwięki, zatrzymując odtwarzanie w momencie, gdy wyczuwalny będzie dyskomfort. Zaczynamy od określenia swojego najwyższego dźwięku. Następnie sprawdzamy, jaki jest nasz najniższy dźwięk. Po zakończeniu badania możemy je powtórzyć bądź zatwierdzić. Na ekranie zakres zmienia się zgodnie z uzyskanym wynikiem badania. Na koniec personalizacji zatwierdzamy wszystkie zmiany i przechodzimy do menu głównego. Menu zbudowane jest na zasadzie znaków, symboli, które przy dalszym użytkowaniu powinny stać się czytelnym kodem w poruszaniu się po aplikacji. Aplikacja składa się z 4 podstawowych działów. Od góry teoria, ćwiczenia na emisję głosu,
ćwiczenia na intonację i ćwiczenia oddechowe. Na samym dole znajduje się natomiast pasek dostępu do personalizacji, statystyk, nagrań, ustawień i pomocy. W dziale teorii znajduje się wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych ze śpiewem. Wewnątrz sekcji dotyczącej prawidłowego oddechu znajduje się opis tekstowy zagadnienia i krótka animacja, którą możemy odtworzyć. Prawidłowy oddech w śpiewie. Powietrze jest dla wokalisty tym, czym paliwo dla auta. Im więcej powietrza zaczerpniesz, tym dłużej będziesz mógł wydobywać dźwięk. W śpiewaniu istotna jest kontrola nad wydychanym powietrzem. Zarządzanie zgromadzonym powietrzem w taki sposób, by nie tracić go zbyt szybko. Postawa naszego ciała i sposób, w jaki pracują mięśnie, również ma wpływ na jakość oddechu. Nieprawidłowy oddech jest płytki. Unosi się przy nim klatka piersiowa. Unoszą się także ramiona, powodując napięcia górnej części tułowia i szyi. Gdy próbujemy śpiewać oddychając w ten sposób, dostarczamy zbyt mało powietrza, a napięcia mięśniowe negatywnie wpływają na dźwięk. Podczas prawidłowego wdechu klatka piersiowa równomiernie się rozszerza. Brzuch zwiększa objętość. Mięśnie pleców rozchodzą się na zewnątrz. Ramiona są rozluźnione, żebra rozchodzą się na boki. Oddychając w ten sposób stwarzamy większą przestrzeń dla płuc i przepony. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaczerpnąć większą ilość powietrza, a przez to wydobywać dłuższe i mocniejsze dźwięki. To bardzo naturalny sposób oddychania. Oddychamy tak mimowolnie w pozycji spoczynku. Prawidłowy oddech wpływa pozytywnie na dotlenienie mózgu. Nieważne ile masz lat i jak duże doświadczenie wokalne. Poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe możesz poprawić jakość swojego śpiewu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z załączonym tekstem. Kolejnym działem, który omówię, są ćwiczenia na emisję głosu, polegające na śpiewaniu skal. Na ten moduł składają się playlisty z ćwiczeniami. Część z tych, które widzimy na ekranie, jest stworzona przez użytkownika, a część to gotowe treningi na Nanay. Zacznę od jednej z playlist wbudowanych w aplikację. Ćwiczenia polegają na śpiewaniu określonej melodii, skali, przy użyciu odpowiedniej sylaby. Klikając wizualizację skali w formie żółtych kropek, możemy usłyszeć, jaką melodię będziemy powtarzać w ćwiczeniu. Napis Nay jest dla nas informacją, jaką sylabę należy wykonać. Klikając poniżej przycisk Play, możemy sprawdzić, w jaki sposób sylaba powinna zabrzmieć. Nej, nej, nej. Aby przejść do kolejnego ćwiczenia, możemy kliknąć zieloną strzałkę w prawo, znajdującą się na pasku u góry, albo użyć gestu typowego dla ekranów dotykowych. Przyciągnąć ekran palcem w lewo. Ponownie sprawdzamy brzmienie sylaby. Gu, gu, gu. Aby rozpocząć ćwiczenie, klikamy przycisk Play. Gu, 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 gu. 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 Gu, 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 gu. Wybrana skala była odtwarzana najpierw coraz wyżej, a następnie coraz niżej, po kliknięciu przez użytkownika strzałki w dół. W kole w dolnej części ekranu wyświetlały się nazwy odtwarzanych dźwięków oraz informacje o modulacji. Aby powrócić do ogólnego widoku, klikamy 3 kropki. Aby utworzyć nową playlistę treningową, klikamy przycisk z plusem. Możemy wybrać odpowiednią ikonę dla treningu. By dodać ćwiczenie do playlisty, klikamy przycisk z plusem. Mamy możliwość wybrania skali oraz ilości jej zapętleń. Zapętlenie skali oznacza ponowne jej odtworzenie w tej samej tonacji. Następnie wybieramy sylabę. Możemy zmienić zakres skali i tempo ćwiczenia. Na samym końcu istnieje możliwość odtworzenia ćwiczenia według ustalonych parametrów. Jest też opcja utworzenia własnej skali, klikając znak plusa. Nową skalę tworzymy używając klawiszy wirtualnego pianina. Nagraną melodię możemy modyfikować, przyciągając dźwięki, zastępując je innym dźwiękiem lub pauzą. Aby cofnąć zmianę, posługujemy się odpowiednim przyciskiem na panelu kontrolnym.
Jeśli chcemy usunąć dźwięk, należy go dłużej przytrzymać. Po ponownym kliknięciu dźwięk będzie skasowany. Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu, możemy zapisać skalę. Po zapisaniu ćwiczenia pojawia się ono na ekranie playlisty. Teraz przejdziemy do gotowej playlisty utworzonej przez użytkownika. Mamy możliwość zmieniać parametry ćwiczenia. Aby zmienić sylabę, klikamy w nią. Możemy nagrać swoją własną sylabę, klikając znak plusa. Gi. Po nagraniu możemy ją zapisać. Aby zmienić skalę, klikamy w jej nazwę. Obok skal utworzonych przez nas znajdują się 3 kropki, po kliknięciu których mamy dostęp do edycji skali bądź jej usunięcia. Aby zmienić ilość zapętleń skali, klikamy w żółte pole obok nazwy skali. W górnym panelu z prawej strony mamy dostęp do podglądu i edycji zawartości playlisty. Po kliknięciu ćwiczenia z prawego krańca możemy je usunąć, przenieść do innej playlisty lub edytować. Aby zmienić kolejność ćwiczeń, przytrzymujemy pole z lewej strony ćwiczenia i przeciągamy w odpowiednie miejsce. Kolejny dział aplikacji zajmuje się intonacją. Ma na celu sprawdzać, czy śpiewamy na właściwych częstotliwościach, czyli mówiąc prościej, czy precyzyjnie potrafimy powtarzać usłyszane dźwięki. Ta część aplikacji służy raczej monitorowaniu naszych postępów niż rozwijaniu intonacji. Zazwyczaj na właściwą intonację znaczący wpływ ma wyćwiczona emisja głosu i stabilny oddech. Pierwsze ćwiczenie polega na intonowaniu pojedynczych dźwięków. Mamy możliwość wyboru, czy będzie to 1, 2, 3, czy losowa ilość dźwięków. Ćwiczenie zbudowane jest na zasadzie strójka do instrumentów. Po kliknięciu przycisku play usłyszymy dźwięk, który należy powtórzyć. Nazwa dźwięku jest zapisana w środku koła. Na środkowej obręczy koła, wyróżniona kolorem fioletowym, jest oktawa 4. Natomiast na zewnętrznej dźwięk C z krzyżykiem. Wskazówka, która teraz znajduje się na dźwięku C, pokazywać będzie dźwięk, który śpiewamy. Gdy przez określony czas utrzymamy właściwy dźwięk, ćwiczenie zostanie zaliczone i automatycznie przejdziemy do kolejnego. Za każdym razem aplikacja nas nagrywa i mamy możliwość odsłuchania wykonanego przez nas ćwiczenia poprzez kliknięcie w ikonę ucha u dołu z prawej strony. Śpiewanie w harmonii i stroik oparte są na tej samej koncepcji, co intonowanie pojedynczych dźwięków. Śpiewanie w harmonii polega na zaśpiewaniu wskazanego dźwięku spośród 2 lub 3 usłyszanych jednocześnie. Natomiast stroik jest narzędziem, za pomocą którego możemy sprawdzać czystość dowolnych śpiewanych dźwięków. Śpiewanie melodii. W tym ćwiczeniu również możemy wybrać ilość dźwięków, które chcemy ćwiczyć. Ćwiczenie polega na powtarzaniu prostych melodii, które podlegają modulacji. Za każdy zaśpiewany dźwięk dostajemy punkty wyrażone w procentach. Pojawia się tutaj kod kolorystyczny. Odpowiednio dobrane kolory określają stopień czystości dźwięku. Najpierw zostaje nam podana melodia, następnie ją powtarzamy. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ostatni dział to ćwiczenia oddechowe. Do wyboru mamy trening aplikacji NaNaNey albo możliwość utworzenia własnego. Zacznę od treningu z aplikacji. W dużym kole pośrodku ekranu z lewej strony podany jest w sekundach czas wdechu, z prawej wydechu. Na dole natomiast widoczna jest ilość powtórzeń ćwiczenia. Cyframi u góry określone są kolejne ćwiczenia. Pierwsze jest aktualnie wybrane i zamiast numeru widzimy symbol, który informuje o rodzaju ćwiczenia. W tym przypadku jest to głęboki oddech. Aby zmienić ćwiczenie, klikamy w inną cyfrę. Wybrane ćwiczenie polega na długim i stabilnym wydechu na głosce S. W celu rozpoczęcia treningu klikamy przycisk play. Następuje wdech, a następnie wydech.
Kropki u samej góry służą do wybrania poziomu trudności ćwiczeń. Wybrane ćwiczenie polega na rytmicznym wypowiadaniu krótkiego S. Poniżej koła widać tempo 140 uderzeń na minutę, metrum 4/4, a obok akcent przypadający na trzecią miarę taktu. Na samym dole znajduje się wajcha, za pomocą której możemy określić, czy podczas ćwiczenia będziemy słyszeć głoskę S, czy dźwięk metronomu. Teraz przejdę do treningu oddechowego tworzonego przez użytkownika. Ekran wygląda podobnie, z tym, że teraz mamy kontrolę nad wszystkimi parametrami ćwiczenia. U samej góry znajdują się kolejne ćwiczenia. Poniżej do wyboru są rodzaje ćwiczeń oddechowych. Na obręczy koła znajdują się kontrolki do zmiany czasu trwania wdechu i wydechu. Możemy też zmienić ilość powtórzeń. Poniżej strzałkami zmieniamy tempo, kliknięciem metrum i akcenty. Na koniec pokażę, co znajduje się w dolnym pasku głównego menu. Pod pierwszą ikoną kryje się dostęp do danych pochodzących z personalizacji aplikacji. Jeśli chcemy, możemy je zmodyfikować. Kolejna ikona to statystyki. Dostępne są statystyki dotyczące wszystkich ćwiczeń razem wziętych, jak i uwzględniające podział na poszczególne działy. Na ekranie wybrane są statystyki ogólne. W kalendarzu zaznaczone są dni, w których ćwiczyliśmy. Stopień nasycenia koloru zielonego określa długość ćwiczeń według legendy umieszczonej powyżej. Następna jest sekcja z nagraniami. Nagrania możemy kasować, udostępniać lub tworzyć nowe. Kliknięcie przedostatniej ikony przenosi nas do ustawień aplikacji. Tu możemy zmienić na przykład wygląd ekranów na tryb nocny. To już wszystko. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Justyna Mieleszko. Oto prezentacja projektu aplikacji HAPS. Aplikacja ta jest przeznaczona dla dzieci, a jej zadaniem jest pomoc w nauce rozumienia psiego zachowania. Aplikacja ma w prosty i przyjemny sposób zaznajomić użytkownika z zasadami postępowania z psimi przyjaciółmi oraz przybliżyć mu psi ogląd świata. Zawiera w sobie minigry oraz elementy interaktywne. Jednocześnie jest zaprojektowana tak, aby w możliwie krótkim czasie zaznajomić dziecko z najważniejszymi aspektami związanymi z posiadaniem psa. Skrótowe informacje mają zachęcić do dalszego zgłębienia tematu i poznawania psiego świata. Przedstawię teraz krótki trailer aplikacji. Po włączeniu aplikacji pokazuje nam się krótkie intro. Aplikacja podzielona jest na 8 działów, widocznych na ekranie. Poszczególne części odpowiadają różnym aspektom życia psa. Działy te są różnorodne tak, aby zainteresować dziecko i zachęcić do dalszego korzystania i eksplorowania aplikacji. Kolorystyka jest spójna, dominują tu dwa kontrastujące ze sobą kolory. Pierwszy dział, który tutaj przedstawię, nazywa się Kim jestem. Zawiera on w sobie informacje ogólne, wpajające dziecku szacunek do psiego towarzysza. Użytkownik ma tutaj za zadanie odnaleźć na podanej planszy 4 postaci lub obiekty. Kiedy wchodzimy w tę sekcję, pokazują się nam one, strzałka przenosi nas do planszy. Tutaj też mamy podgląd na poszukiwane elementy. Poprzez rozciągnięcie belki możemy je powiększyć. Użytkownik zostaje wrzucony na przypadkowo wygenerowane miejsce na planszy. Przesuwając ekran, eksploruje obrazek w celu odnalezienia ukrytych obiektów. Po dotknięciu odnalezionego elementu, użytkownik zostaje przeniesiony do krótkiej animacji, po obejrzeniu której automatycznie wraca do tego samego miejsca na obrazku. Tak prezentuje się cały obrazek. Plansza jest zaprojektowana tak, aby odnalezienie poszczególnych obiektów było wymagające,
ale jednocześnie sprawiało przyjemność użytkownikowi poruszującemu się w gąszczu interesujących postaci i obiektów. Przedstawię teraz po kolei animacje zawarte w tej sekcji. Traktuj swojego pupila jak członka rodziny. Pamiętaj jednak, że pies to nie człowiek. Jego reakcje i zachowania czasem różnią się od naszych. Pamiętaj, twój pies ma swoje potrzeby. Jako właściciel zobowiązujesz się do opieki nad nim. Pies potrzebuje regularności. Lubi dostawać posiłki i wychodzić na spacer o stałych porach. Pies nie jest zabawką. Kolejny dział nazywa się spacer. Jak sama nazwa wskazuje, użytkownik dowiaduje się tu, jak zachowywać się podczas spaceru z pupilem. W tej sekcji użytkownik zostaje przeniesiony do minigry. Polega ona na przesuwaniu palcem wizerunku psa, znajdującego się po prawej stronie ekranu i łapaniu zbliżających się elementów. Po uzyskaniu określonej ilości punktów, gracz dostaje krótką, animowaną informację dotyczącą spaceru. Podczas spaceru możesz spotkać inne psy. To świetna okazja do kontaktu i poznawania otoczenia. Twój pies uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. Kiedy jest podekscytowany, może ciągnąć za smycz. Gdy to robi, nie szarp za smycz. Bądź spokojny, zatrzymaj się i poczekaj, aż smycz będzie luźny. Nagradzaj pupila za dobre zachowanie. Sprzątaj po swoim psie. Na spacer zabieraj ze sobą torebki jednorazowe. Następny dział dotyczy jedzenia. Tutaj użytkownik dostaje animowane informacje dotyczące żywienia psa. Może je bez ograniczeń oglądać, przesuwając kolejne ekrany. Nie podawaj psu jedzenia przy stole. Nie dotykaj miski, gdy pies je. Dopilnuj, aby twój pupil przez cały czas miał dostęp do świeżej wody. Nie przekarmiaj swojego psa. Podawaj mu tyle jedzenia, ile potrzebuje. Czego pies nie może jeść? Kolejny dział to Mój świat. Tutaj dziecko otrzymuje informacje z ciekawostkami związanymi z psim sposobem postrzegania świata. Informacje otrzymuje po ułożeniu prostej układanki, którą wybiera z listy. Układanka polega na przesuwaniu poszczególnych elementów w celu uzyskania pełnego obrazka. Przesuwać możemy tylko te elementy, które znajdują się obok pustego pola. Psy słyszą dźwięki, których ludzkie ucho nie wyłapuje. Dzięki umiejętności poruszania uszami mogą skierować je w kierunku interesującego dźwięku. Wąsy na psim pysku to wibrysy. Spełniają one funkcję dotyku. Pomagają psu poznawać teren, gdyż słabo widzi z bliska. Nigdy ich nie obcinaj ani nie wyrywaj. Bez nich twój kompan będzie czuł się niekomfortowo. Pysk psa to kufa. Psy widzą słabiej niż ludzie. Przedmioty znajdujące się zbyt blisko i zbyt daleko widzą nieostro. Za to lepiej niż my widzą w ciemności. Najważniejszym psim zmysłem jest węch. Jest on o wiele lepszy niż ludzki węch. Świat psa zbudowany jest z zapachów. Psy nie pocą się tak jak ludzie. Jedynie ich poduszki łap się pocą. Psy zieją, aby ochłodzić organizm. Kąt widzenia u psów jest szerszy niż u ludzi. Psy są w stanie określić wiele informacji na podstawie zapachu.
Psy widzą kolory inaczej niż ludzie. Tak widzą kolory tęczy. W sekcji Komunikacja użytkownik dowiaduje się, jak działa język ciała psów. Mamy tu listę różnych stanów emocjonalnych. Po wyborze danego stanu przechodzimy do obrazka przedstawiającego psa w tym stanie. Po powiększeniu go 2 palcami pokazują nam się szczegółowe treści. Przesuwając ekran możemy bez problemu przeczytać wszystkie krótkie teksty na ten temat. Zrelaksowany, uległy, przestraszony, chętny do zabawy, agresywny. Następny dział nazywa się Zabawa. Zawiera on w sobie informacje o tym, jak zachowywać się podczas zabawy z psem oraz pomysły na rozrywkę z pupilem. Przedstawione tutaj aktywności są dostosowane do możliwości dziecka. Tutaj możemy przesuwać ekran w dół lub w górę. Każdemu z tekstów towarzyszy animowana ilustracja. W sekcji Osiągnięcia znajdują się odznaki, które użytkownik otrzymuje za przejście kolejnych etapów aplikacji. Tak prezentuje się strona internetowa poświęcona aplikacji. Wraz ze scrollowaniem odkrywamy kolejne ekrany.